Wybraliśmy Feature Processing, ponieważ ma duże doświadczenie współpracy w trudnych dość projektach razem z TechSoup Global, z Fundacją TechSoup. TechSoup jest międzynarodową organizacją, która zajmuje się przybliżaniem technologii do społeczeństwa, do organizacji pozarządowych, dostarczaniem zarówno oprogramowania, jak i wiedzy i umiejętności, które pracownicy tych organizacji, tych podmiotów będą w stanie wykorzystywać w swojej pracy. Do Feature Processing przyszedł klient z pomysłem na platformę internetową i po wstępnej analizie potrzeb klienta zdecydowaliśmy zacząć cały proces od fazy analizy i projektowania. Projekt, który realizujemy, dotyczy budowy narzędzia do oceny kompetencji technologicznych osób pracujących w organizacjach społecznych, w bibliotekach. Czyli z jednej strony chcemy oceniać te osoby, robić taki audyt tych kompetencji, z drugiej strony chcemy pokazywać im rekomendacje i drogę tego, do czego mogą dojść, podnosząc swoje kompetencje technologiczne. Przeprowadziliśmy wstępną analizę potrzeb klienta i na tej podstawie byliśmy mu w stanie zaproponować proces, dzięki któremu mógł sobie zwizualizować jego pomysł na platformę internetową. Mogliśmy wydzielić fazy projektu, przede wszystkim MVP, które zawierało wszystkie najważniejsze funkcjonalności z punktu widzenia klienta, które miały być zrealizowane w pierwszej kolejności. W Feature Processing mamy do tego dedykowany zespół analityków biznesowych i projektantów użyteczności. Cały proces zaczął się od warsztatów z klientem, z kluczowymi interesariuszami. Nasze wizje, nasze plany, nasze pomysły na usługę, którą projektujemy, zostały odzwierciedlone przez zespół Feature Processing w bardzo metodyczny sposób. Mogliśmy zobaczyć wizualizację tego, co tak naprawdę chcemy mieć w tej usłudze i zobaczyć kolejne kroki do jej realizacji. Zaczynamy właśnie od tego etapu analizy i zaprojektowania, co moim zdaniem jest fundamentalne dla powodzenia całego potem projektu i przede wszystkim portalu. Zrozumienie przez zespół Feature Processing, jakie są nasze potrzeby, nie tylko te, które dzisiaj są nam potrzebne, w sensie niezbędne do realizacji projektu, tylko te, które chcemy potem sfazować na kolejne etapy w kolejnych kwartałach czy latach. To jest to, czego potrzebowaliśmy tak naprawdę. Po warsztatach, które odbyły się u klienta, przewieźliśmy do Feature Processing całą wiedzę i dokumenty, które udało się wypracować na warsztatach. Na tej podstawie przystąpiliśmy do projektowania. Pierwszym etapem było zrobienie takich wewnętrznych warsztatów. Na warsztatach projektowaliśmy architekturę informacji, flow aplikacji, nawigację, w trakcie których chcieliśmy wygenerować jak najwięcej pomysłów i wybrać najlepszy koncept na rozwiązanie. Realizowaliśmy te wewnętrzne warsztaty przy udziale całego zespołu projektowego, czyli był zarówno zaangażowany projektant użyteczności, jak i analityk biznesowy, który weryfikował zgodność tego, co chcieliśmy zawrzeć w projekcie z założeniami logiki biznesowej. Po wewnętrznych warsztatach stworzyliśmy uproszczoną makietę produktu, na której mogliśmy wstępnie zweryfikować nasze założenia co do funkcjonalności interfejsu, co do jego funkcjonowania. Zrobiliśmy takie wewnętrzne testy korytarzowe, gdzie biorąc użytkowników po prostu z korytarza, mogliśmy przetestować wszystkie funkcjonalności. Po tej weryfikacji naszego projektu przystąpiliśmy do stworzenia końcowego projektu graficznego, który był dostosowany do potrzeb klienta, do jego obecnej identyfikacji wizualnej i ukierunkowany na użytkowników końcowych, tak aby trafiał do grupy docelowej. Ostatnią fazą w tym etapie projektowania były testy użyteczności, które miały miejsce w siedzibie TechSoupa. Na te testy zaprosiliśmy potencjalnych użytkowników końcowych, czyli pracowników NGO-sów. Ich zadaniem było wykonanie scenariuszy z wcześniej przygotowanymi zadaniami. Zadania te były wykonywane na przygotowanym przez nas interaktywnym prototypie. Zarówno
nasz zespół projektowy, jak i kluczowi interesariusze po stronie klienta byli zaangażowani w testy użyteczności poprzez obserwowanie. Naszym zadaniem było wychwytywanie momentów, gdzie użytkownik nie rozumiał, do czego jest ta platforma, gdzie się gubił, gdzie nie rozumiał jakiejś terminologii, ale także te testy użyteczności umożliwiły klientowi weryfikację założeń biznesowych. Jako wynik całego procesu projektowego klient otrzymał od nas specyfikację funkcjonalną, diagramę przypadków użycia, projekt graficzny interfejsów oraz uproszczoną makietę produktu. Wszystkie te materiały mogły posłużyć i posłużyły do implementacji platformy internetowej. Dzięki temu, że nad projektem pracowali jednocześnie projektanci użyteczności oraz analityk biznesowy, klient mógł mieć pewność, że zostanie zachowana spójność logiki biznesowej z interfejsem. Praca tego rodzaju przy analizie systemu i prototypowania tego systemu pozwala nam stwierdzić, gdzie ten system może ewentualnie mieć luki, gdzie doszliśmy do dość ślepej uliczki i będziemy musieli zawrócić, tak? I pozwala nam na etapie jeszcze zanim się zacznie praca programistyczna, pozwala nam stwierdzić, ok, to nie było dobre rozwiązanie, tak? To nie jest przemyślane. Zdecydowanie rekomenduję to podejście, dlatego że pozwala na refleksję połączoną z informacją zwrotną, połączoną z wspólną pracą osób z zewnątrz, które być może nie rozumieją tego projektu do końca i mają bardzo podstawowe pytania, które dla nas są być może oczywiste, a zawierają dość czasami nieoczywiste wskazówki czy podpowiedzi.